Czy w segmencie kompaktowych SUV-ów da się jeszcze wymyślić coś ciekawego, świeżego, oryginalnego? Trzeba przyznać, że w przypadku tego modelu chińscy projektanci sprostali zadaniu. Zadbali o to, by SUV nie kojarzył się tylko z samochodem, do którego wygodnie się wsiada, wygodnie wysiada i wygodnie przemieszcza z punktu A do punktu B. SUV-y w założeniu miały być autami uniwersalnymi, które poradzą sobie zarówno na asfalcie, jak i poza nim, i stylistyka Jaycu zdaje się sugerować, że w tym przypadku tak jest. Dołóżmy do tego typową dla samochodów z państw środka konkurencyjność cenową i wychodzi nam, że chcąc kompaktowego SUV-a, trudno nie wziąć pod uwagę również Jaycu 7. A chcąc zaoszczędzić na zakupie sprawdzonego auta, trudno byłoby nie zajrzeć tam, gdzie znajdziecie tylko najlepsze oferty najlepszych modeli, najpopularniejszych wyłącznie od autoryzowanych dealerów, czyli na naszą platformę findcar.pl. Jeżeli myślicie, że nazwa Jaycu to tylko przypadkowy zbitek różnych znaków, to jesteście w błędzie. Producent tłumaczy, że nazwa powstała z połączenia niemieckiego słowa Jäger, czyli myśliwy, oraz angielskiego cool. Jaycu 7 bazuje na platformie T1X, tej samej co inne modele koncernu Chery, jak Omoda 5 czy sporo większe Chery Tiggo 8. Oznacza to, że auto jest dostępne również z napędem na 4 koła, co wielu producentów w tym segmencie uznaje za zbędne rozwiązanie. Trzeba też nadmienić, że segment C, czyli kompaktowych SUV-ów, jest wyjątkowo mocno osadzony. Jaycu 7 mierzy równo 4,5 metra długości, co stawia go w jednym szeregu z Peugeotem 3008, Volkswagenem Tiguanem, Toyotą Corollą Cross czy innymi autami z Chin, m.in. MG ZS lub Forting T5. Żeby z tymi wozami konkurować, Chińczycy z koncernu Chery musieli naprawdę mocno się postarać. Stylistyka Jaycu 7 wydaje się być spójna z założeniami konstrukcyjnymi producenta. Z zewnątrz widać dualizm natury chińskiego SUV-a, ale również to, które walory chcą być przez Chińczyków bardziej wyeksponowane. Z przodu mamy do czynienia z wysoko poprowadzoną linią maski i sporym pionowym grillem, co daje efekt masywności. Jest on potęgowany przez dość kwadratowy kształt przodu. Kanciastość jest kontynuowana w projekcie kabiny pasażerskiej, ale tutaj nowego wymiaru nadaje nisko poprowadzona linia dachu, która skądinąd nie odejmuje sylwetce powagi i respektu. Optycznie auto powiększają również szerokie nadkola i 19-calowe felgi, które mamy tutaj w standardzie. Niektórzy porównują design Jaycu 7 do Range Rovera Evoque'a czy Velara, co w tym przypadku jest komplementem. Mówimy przecież o samochodach segmentu premium, a Jaycu jest od tych aut kilkukrotnie tańsze. Wchodząc do wnętrza Jaycu 7 rozumiemy, co inżynierowie mieli na myśli. Skupili się na osiągnięciu efektu nowoczesnej uniwersalności. Mamy tutaj niewiele fizycznych przycisków, a jako źródło informacji i panel sterowania funkcjami pokładowymi służą nam dwa ekrany. Jeden o przekątnej 10,25 cala znajduje się przed oczami kierowcy, a drugi o przekątnej, w zależności od wersji wyposażenia, 13,2 albo 14,8 cala króluje nad deską rozdzielczą. Zgodnie z najnowszymi trendami umieszczony jest w orientacji pionowej, co ma przypominać obsługę smartfona. I a propos telefonu. Bezprzewodowa łączność Apple CarPlay i Android Auto jest tutaj w standardzie. Jeżeli chodzi o komfort, to z przodu fotele są dosyć obszerne i nawet wyższy kierowca powinien znaleźć tu swoją idealną pozycję za kierownicą. Wysoko poprowadzona konsola centralna dodaje również nieco przytulności, chociaż ogranicza miejsce na kolana, a wykończenie, szczególnie w wyższych wersjach wyposażenia, daje wrażenie obcowania z samochodem o co najmniej klasę lepszym. Styliści we wnętrzu zadbali również o akcenty kojarzące się z jazdą poza utwardzonymi szlakami. Na drzwiach widzimy porządne uchwyty, które nam na myśl przywodzą najdzielniejsze samochody terenowe. Do offroadu może się również przydać kamera, uwaga, nie 360, a 540 stopni. O co w niej chodzi? Oprócz standardowego obrazu dookulnego mamy również widok spod pojazdu, co daje nam jeszcze lepszy podgląd na położenie Jaycu. Dodatkowo inżynierowie pomyśleli o dodatkowym miejscu na nogi dla pasażerów tylnej kanapy, gdy nikt nie siedzi na fotelu pasażera z przodu. Mogą oni za pomocą oddzielnego panelu z boku przedniego fotela odsunąć go do przodu, przez co z tyłu otrzymują iście prezesowską przestrzeń. Ma on również całkiem spory bagażnik o pojemności 500 litrów. Przejdźmy teraz do konkretów, czyli co mamy do wyboru stawiając na Jaycu 7. Chiński SUV dostępny jest w trzech wariantach napędowych: benzynowym, hybrydowym i PHEV, czyli hybrydowym z wtyczką. Każdy z nich występuje w nieco innej specyfikacji, więc zaczniemy od opisów samych wersji silnikowych.
Na pierwszy ogień odmiana spalinowa, czyli 1.6 TGDI o mocy 147 koni. Ten kompaktowy crossover w tej konfiguracji przyspiesza w trochę ponad 11 sekund od 0 do setki, a jego prędkość maksymalna wynosi 180 km na godzinę. Za przeniesienie napędu na 4 koła odpowiada dwusprzęgłowa 7-stopniowa przekładnia. Z tym motorem JQ7 jest dostępne tylko w wersji off-road, która oprócz wspomnianego napędu na 4 koła, niedostępnego w żadnej innej konfiguracji tego auta, jest również bardzo dobrze wyposażona. Elektrycznie regulowane i podgrzewane i wentylowane przednie fotele, kamery 540 stopni, wyświetlacz head-up, 8-głośnikowy system audio Sony i sporo więcej. To naprawdę bardzo dobrze wyposażone auto, które obecnie według cennika kosztuje 148 900 zł. Jeśli ktoś poluje na hybrydę samoładującą, czyli HEV, to Jayco ma dla niego też takie rozwiązanie. Układ hybrydowy o oznaczeniu SHS-H ma łącznie 225 koni mechanicznych z połączenia motoru spalinowego 1.5 TGDI oraz silnika elektrycznego. Producent chwali się bardzo wysoką sprawnością tego układu, co ma się przekładać na niskie spalanie w granicach 5 litrów na 100 km w trybie mieszanym. W tej konfiguracji chiński crossover nie jest demonem szybkości. Do setki przyspiesza w 8,3 sekundy, ale nie to jest najważniejsze. Chińczycy podkreślają, że hybryda ma przede wszystkim działać płynnie i palić skromne ilości paliwa, a nie dostarczać sportowych wrażeń. A propos sportowych wrażeń, to na piedestale oferty stoi hybryda typu plug-in, czyli w nomenklaturze Jayco Super Hybrid. Mamy tutaj ponownie 1.5 TGDI o mocy 143 koni, a do tego silnik elektryczny o mocy 204 koni. Teoretycznie wszystko to powinno dać już konkretne osiągi, ale ta wersja jest wolniejsza w sprincie do setki od zwykłej hybrydy. Dzieje się tak, ponieważ przez większość czasu, gdy bateria o pojemności 18 kWh jest naładowana powyżej 25%, samochód działa niemal wyłącznie w trybie elektrycznym. Po zejściu poniżej tego poziomu, czyli 25%, auto przechodzi w tryb hybrydowy, który ma zapewnić mu największą efektywność. W rezultacie otrzymujemy auto, które na jednym tankowaniu i na jednym naładowaniu może podobno przejechać nawet 1200 km, a na samym prądzie wedle deklaracji producenta przejedziemy około 90 km. Obie odmiany hybrydowe są dostępne w dwóch wersjach wyposażenia: Select i Exclusive. Ta pierwsza, czyli podstawowa, ma już na pokładzie adaptacyjny tempomat, podgrzewane fotele i kierownicę, całkiem pokaźny pakiet systemów ADAS oraz czujniki parkowania. Nie mamy więc do czynienia z wersją do bólu biedną. Wariant Exclusive to konfiguracja 1:1 przeniesiona z benzyny w odmianie off-road. Jeśli chodzi o zwykłą hybrydę, podstawowy wariant kosztuje 139 900 zł, a za wersję Exclusive dopłacić trzeba 10 000. Cennik Super Hybrid zaczyna się od 150 900 zł i również za odmianę Exclusive trzeba dopłacić 10 000. Należy jednak pamiętać, że u dealerów nadal dostępne są egzemplarze z 2025 roku i one mają nieco inne wersje. Na przykład Urban, która zestawiona jest z silnikiem benzynowym, ale ma napęd wyłącznie na przednią oś. Zanim przejdziemy do ofert, pamiętajcie, że ceny cennikowe JQ7 mogą znacząco różnić się od tych, które znajdziecie na naszej platformie i które będą ostatecznymi cenami transakcyjnymi. Czas na konkrety. Przygotowaliśmy 6 ciekawych ofert JQ7, które możecie znaleźć na naszym portalu findcar.pl. Oto najtańsza z nich. Jako że JQ7 jest obecny na rynku od 2024 roku, to możemy takiego auta szukać już w stanie lekko używanym. W tym przypadku mamy do czynienia z wersją Urban, czyli dostępną jeszcze niedawno, z symbolicznym przebiegiem niecałych 2000 km. Auto pochodzi z 2024 roku, choć zarejestrowane było na początku 2025. Taki wóz znajdziecie w salonie Dynamika w Myślenicach i został wystawiony za 114 900 zł. Możecie też skusić się na tak zwaną demówkę. Zazwyczaj są to dobrze wyposażone egzemplarze i nie inaczej jest w tym przypadku. Salon Carset w Siedlcach oferuje białe JQ7 w odmianie bogatej off-road, oczywiście z napędem na 4 koła. Auto przejechało do tej pory nieco ponad 3000 km, pochodzi z 2025 roku i jest do kupienia za 134 900, czyli 14 000 zł taniej niż nówka sztuka.
A oto najtańsze nowe JQ7. Jeśli zależy Wam na aucie nowym, ale jak najtańszym, to możecie zainteresować się tym egzemplarzem. Salon Carset w Warszawie wystawił takie JQ7 na sprzedaż i jest to już nieobecna w cenniku wersja Urban, która może nie grzeszy nadmiarem wyposażenia, ale z drugiej strony ma wszystko, czego potrzebujecie w codziennym użytkowaniu. Czymś, co wyróżnia ten egzemplarz, jest na pewno czerwony lakier, którego również próżno już szukać w cenniku. Tak skonfigurowane auto wycenione zostało na 119 tysięcy złotych, co w odniesieniu do ostatniej dostępnej tej odmiany wersji cennika daje 20 tysięcy złotych oszczędności. A teraz hybryda z dobrym wyposażeniem. Jeśli stawiacie na płynną i oszczędną jazdę, na pierwszym miejscu to JQ7 Hybrid w wersji Exclusive będzie dla Was wyborem trafionym. Nie dość, że spalanie będzie oscylowało w okolicach 5 litrów, przy czym głównie podczas jazdy miejskiej, to jeszcze środek uraczy Was całkiem bogatym wyposażeniem. Taki pełen pakiet wrażeń dostaniemy w tym egzemplarzu, który został wyceniony na 146 800 zł, czyli 3000 zł mniej od ceny katalogowej. Jeżeli wśród Was są tacy, którzy szukają wersji najbardziej wyposażonej i wersji PHEV lub po prostu oglądają się za SUV-em z hybrydą typu plug-in, to tutaj mają JQ7 łączące te dwie kategorie. Czarny SUV z mocnym i oszczędnym układem PHEV i bogatym wyposażeniem. Takie auto zostało wycenione przez dealera na 154 500 zł, czyli oszczędzamy 6 tysięcy zł względem oficjalnego cennika. JQ7 w ostatnim roku urosło do rangi całkiem mocnego gracza na rynku kompaktowych SUV-ów. Jego atutem, inaczej niż w przypadku innych samochodów z Chin, jest nie tylko cena, ale także uniwersalność przez napęd na 4 koła i dość unikalny, ale też spójny charakter, przez co chiński crossover wyróżnia się na tle konkurencji. A samo wyróżnienie się na tak trudnym rynku jest już osiągnięciem godnym pogratulowania. A jeśli Wy chcecie pogratulować sobie dobrego wyboru i zaoszczędzić na kupnie nowego auta, to koniecznie wejdźcie na findcar.pl, gdzie znajdziecie najlepsze oferty wszystkich marek i wszystkich modeli obecnych w Polsce. Samochody są tylko od autoryzowanych dealerów i to ci dealerzy je sprzedają, a my tylko dajemy Wam platformę, na której możecie w tych ofertach przebierać.